Sebastian Ogórek, Gazeta Wyborcza i Wyborcza BIS i mam przyjemność dzisiaj w siedzibie Siemensa zainaugurować cykl rozmów dotyczących przyszłości poszczególnych branż. Dzisiaj będziemy rozmawiali o chemii i do tej dyskusji na temat przyszłości chemii zapraszam panią Katarzynę Byczkowską, prezes zarządu BASF Polska. Dzień dobry. Dobry. Pana Pawła Bielskiego, wiceprezesa Grupy Azoty. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana Kamila Majczaka, prezesa zarządu Qemetika. Dzień dobry. I Macieja Zielińskiego, prezesa zarządu Siemens Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. To, co się dzieje w tej chwili w chemii, to efekt jednego czarnego łabędzia, który można nazwać kryzysem energetycznym, drugiego zielonego łabędzia, czyli tego, że jako Unia Europejska sami sobie narzucamy dosyć restrykcyjne przepisy, no i jednego łabędzia chińskiego, nomen omen, zwanego tam czarnym. Jako dziennikarz zacząłem od narzekania, ale będę szukał jednak tutaj, pozostając w tej tematyce ornitologicznej, jaskółek zmian na tym niebie i może prezesa Macieja Zielińskiego, gospodarza tego spotkania, spytam, to gdzie tych jaskółek szukać dla tej chemii? No, tak jak pan, panie redaktorze, sprecyzował tą branżę, ona jest bardzo szeroka. Mamy chemię budowlaną, chemię użytkową, tak zwaną ciężką chemię, także zróżnicowanie to wygląda w zależności od elementu tej branży. I jak się popatrzymy na generalnie sytuację ostatnich lat, to oczywiście dużo się działo. Wszystkie takie negatywne zjawiska, które mogłyby się wydarzyć pewnie w takiej perspektywie życia ludzkiego się wydarzyły w przeciągu kilku lat. Mam tu na myśli pandemię, wojnę, zaburzenie tych łańcuchów dostaw. W związku z tym te lata były trudne, natomiast w tej chwili wydaje mi się, że o branży chemicznej tak precyzyjnie i ich perspektywach będą mówić eksperci, czyli szefowie tych firm chemicznych. Natomiast my to obserwujemy z punktu widzenia dostawcy systemów, dostawcy urządzeń do tego, by można było produkować szybciej, taniej, bardziej efektywnie, bardziej bezpiecznie, tak? Czy też szkolić, dzielić się wiedzą. Mamy też element sztucznej inteligencji, który też wspomaga jakby produkcję, wspomaga czy dystrybucję, czy inne procesy w branży. Natomiast tak ogólnie, jeśli popatrzymy też na te inwestycje w Polsce i w regionie szerzej, które były, no, można powiedzieć, na bardzo niskim poziomie, tam w granicach 16%, mamy odbicie, tak? W tej chwili te inwestycje są powyżej 17, grubo bliżej 18% w stosunku do PKB i wiele branż, które nie są być może związane bezpośrednio z chemią, ale tak jak choćby automotive jest, no bym powiedział, może w tej transformacji, ale to już przekłada się na greenfieldy, które mamy w Polsce, których nie było. Przemysł bateryjny, który jest mocno powiązany z branżą chemiczną, bo choćby produkcja tego proszku katodowego, te inwestycje mieliśmy w Nysie, IonWay, wcześniej Umicore, w tej chwili też są jakby plany innych producentów, żeby budować tego typu zakłady. Także w tym przemyśle bateryjnym, przemysł budowlany, który też wymaga chemii i jakby produkcja choćby materiałów z żywic epoksydowych, proces chemiczny, częściowo materiałem jest drewno, czyli do przemysłu budowlanego płytki, które kiedyś mówiliśmy płytki ceramiczne, to dzisiaj są płytki łazienkowe, bardzo często w hotelach na przykład już w większości z tego typu materiałów. W związku z tym nie jest to jednoznaczny jakby obraz, natomiast widzimy większą aktywność też naszych firm integratorskich, które realizują projekty dla przemysłu chemicznego w różnych tych segmentach tego przemysłu. Także oczywiście mieliśmy te trudne lata, o których wspominałem w ogóle jako uczestnicy rynków przemysłowych, natomiast w tej chwili ja bym powiedział, że mamy pewne elementy, jaskółki, pan to nazwał ornitologicznie, natomiast mamy pewne symptomy tego, że się zmienia. Oczywiście kwestia Clean Industrial Deal, European Roundtable dla Industry, te wszystkie propozycje omnibusów, uproszczenia i tak dalej, też jakby eksperci pewnie o tym będą mówić, bo to wszystko jest bardzo mocno związane. Natomiast jeszcze raz ten obszar, w którym operuje Siemens w ramach branży chemicznej, to jest właśnie optymalizacja, zwiększenie produktywności, oszczędności energii, zarządzanie tą energią. Słowem technologia jest pewnego rodzaju nadzieją i tą jaskółką, ale spytam, czy podobnie widzą to praktycy stricte z działu chemicznego i tutaj do pani prezes się zwrócę, czy wy raczej jaskółki, czy raczej sępy widzicie, które nas będą tutaj dziobały dalej? Zanim przejdziemy do tematów ornitologicznych i poszukamy jaskółek, to chciałabym może parę liczb podać odnośnie
przede wszystkim przemysłu chemicznego. To jak tutaj pan wspomniał, a propos przemysłu chemicznego, tutaj podkreślił ważność, że to jest początek wszystkiego, to też takie stwierdzenie padło, że chemia jest tutaj przemysłem przemysłów i to zostało uznane również przez Unię Europejską, wpisane oficjalnie, więc to podkreśla, jak ważna jest chemia dla Europy wciąż. I tutaj tak podając parę danych, to przemysł chemiczny odpowiada za około 7% całkowitego przemysłu w Unii Europejskiej. Generuje ponad 1 milion bezpośrednich miejsc pracy, przy czym jak mówimy o pośrednich miejscach, to jest 3 do 5 razy więcej i to są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, więc tutaj pokazuje, jak istotny jest to wciąż ten przemysł, tak? Wspomniał pan o tym, że przez ostatnie 3 lata około 9% mocy produkcyjnych zniknęło z Europy. I tak jeszcze może, żeby wzmocnić ten przekaz, to w roku 2003 i 2004 przemysł chemiczny w Europie zmniejszył się o 14%, a globalnie właściwie lekko wzrósł, więc to nie jest problem globalny, jest to problem europejski, ponieważ jak popatrzymy na inne kontynenty, to w Stanach, a przede wszystkim w Chinach i również w Rosji przemysł chemiczny rośnie, tak? Co ciekawe, rośnie także import do Europy, bo zapotrzebowanie w Europie nie maleje. To nie jest ten problem, że mamy po prostu spadającą podaż, mamy problem po prostu... Mam problem z podażem, ale popyt cały czas rośnie. To jak na tych rynkach międzynarodowych odnajduje się ASK, jak wy próbujecie, że się tak wyrażę, te trendy odwracać tutaj w Polsce, no ale także na świecie, bo inwestujecie... Trendy trudno odwrócić i trend raczej się nie odwraca, dlatego że jak popatrzymy na prognozy specjalistów na nadchodzące dekady, nie mówimy o latach, tylko o dekadach, to prognoza mówi, że jakby przewidujemy kolejny dalszy spadek produkcji chemicznej w Europie, tak? Takie są prognozy, chyba że coś się zdarzy, to znaczy coś się zdarzy w Chinach, tak? To znaczy nie będą mieli mocy produkcyjnych, żeby te produkty sprzedawać w Europie. No i to chyba główny temat, tak? No dobrze, ale to można oczywiście siedzieć nad tym rozlewającym się mlekiem, przeciekającym tym kanistrem, że tak powiem, i patrzeć, jak nam to ucieka. Można jakoś szukać jakichś rozwiązań. Zanim przejdę do pana Kamila, to do pani Katarzyny się spytam. Pani, jak wy dzisiaj staracie się ten problem zaopiekować? Jak wy dzisiaj szukacie rozwiązań, żeby ten przemysł w Europie był jednak konkurencyjny? Znaczy ja myślę, że to nie jest problem, nie leży trochę po naszej stronie. Tak? Znaczy głównym problemem przemysłu chemicznego dzisiaj jest problem bardzo dużych kosztów energii. Problem w Europie polega na tym, że Europa jest net importerem energii. Nie mamy tyle energii, nie produkujemy tyle energii, musimy kupować energię. To jest zupełnie inaczej niż jeśli chodzi o Chiny, czy jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tak? Więc jesteśmy od razu na tak zwanej pozycji niższej niż inne kontynenty, mniej konkurencyjni, tak? I teraz biorąc pod uwagę, że w niektórych momentach, no to już dzisiaj nie jest tak, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości, gaz na przykład, który jest produkowany, wydobywany w Stanach jest 4 do 6 razy tańszy niż w Europie, to ten start jest dosyć dramatyczny, tak, szczególnie dla niektórych produktów. Więc pierwszym problemem jest temat konkurencyjności, jeśli chodzi o koszty energii. No więc to jest temat, jak przede wszystkim potrzebujemy dostęp do większej ilości konkurencyjnej, zielonej energii. Więc tutaj ten temat zielonej transformacji na pewno jest istotny i w istotny sposób może nam wszystkim pomóc w tym, żeby być bardziej konkurencyjnym. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar, który nam spędza sen z powiek, to jest obszar regulacji, że tak powiem, jakby szeroko. I tutaj są różne tematy. Koszty oczywiście transformacji, koszty regulacyjne, ale też taki temat małej przewidywalności i chaosu regulacyjnego, tak? Ilości jakby regulacji, które są wypuszczane, których musimy się bez przerwy dostosowywać, które obciążają przy tych już jakby negatywnych, początkowych, jakby detali początkowym, dodatkowo obciążają bardzo mocno firmy chemiczne. Mówię, przykład ostatniej tej regulacji CPL to była kwestia zmiany czcionki w naklejkach na konkretne substancje. Dla nas konkretnie jako firmy oznaczałby dodatkowy wydatek ponad 300 milionów euro, tak? To taki jeden tylko przykład. I tutaj jakby dzięki dyskusjom po, nie wiem, roku udało się
wycofać z tego pomysłu, ale to było dużo energii zainwestowanej, część inwestycji już poczyniona, żeby w tą stronę pójść i tak dalej, i tak dalej. Więc ta cała otoczka regulacyjna jest dodatkowym elementem, który powoduje, że jesteśmy mniej konkurencyjni, tak? Mhm. No dobra, to wracam do Kamila Majczaka, prezesa Aquametiki. Jak wy zaopatrujecie się na te problemy, które tutaj pani prezes Katarzyna Byczkowska świetnie sprecyzowała, i kwestia energii, i kwestia nadmiernej regulacji? To są zdecydowanie problemy branży chemicznej. Mi się wydaje, że wszyscy w Europie je odczuwamy. My patrzymy na to pod względem naszego portfela biznesów, w którym operujemy w 8 różnych biznesach. Stąd też nasz ruch w stronę globalizacji, dywersyfikacji i geograficznej, i produktowej, akwizycja biznesu krzemionki strąconej z zakładami w Stanach i w Holandii, gdzie mamy już teraz pierwszy raz ekspozycję też na Stany Zjednoczone. Widzimy tą różnicę kosztów energii, jest ona ogromna i zauważalna od razu, tak, patrząc na rachunek zysków i strat tych zakładów, które mamy w Europie i w Stanach. Więc patrzymy na portfel, gdzie możemy się rozwijać, gdzie możemy być w geografiach, które działają po prostu inaczej niż Europa. A po drugie w tych biznesach, które mamy, zawsze ten świat wygląda jak wygląda i staramy się go zmieniać przez takie rozmowy jak tu dzisiaj i wpływ w Europie i rozmowy w Brukseli, ale to wiadomo ma swoje tempo i to tempo pewnie wielu z nas frustruje. Ale przede wszystkim patrzymy na to, co my możemy zrobić, tak, na tak zwane self-help, co my możemy zrobić, gdzie możemy poprawić operacje, gdzie możemy stać się bardziej efektywni. Stąd nasza transformacja energetyczna, szukanie nowych, tańszych źródeł energii, inwestycja w instalacje termicznego przekształcania odpadów, gdzie jesteśmy na etapie szukania wykonawcy i przygotowania projektu, żeby w przyszłym roku rozpocząć budowę tej instalacji, która obniży nasze koszty, a w naszych zakładach sodowych 70% kosztów to jest energia, więc jakby to energia liczona łącznie z CO2, więc to nie zapominajmy, że jedno to są koszty gazu, które były tu wspomniane, a drugie opłaty CO2, których nigdzie nie ma poza pewnie Kalifornią, gdzie dużo przemysłu też nie ma. To ja tylko dopytam, bo prawda jest taka, że przemysł chemiczny to nie jest tak, że on jest w permanentnym kryzysie. To jest sytuacja de facto od paru lat. Wcześniej on był bardzo dochodowy i przynosił duże zyski. Czyli w Europie pana zdaniem, jeśli nastąpiłaby ta deregulacja, jeśli udałoby się zmienić procesy, o których pan mówi, jeśli udałoby się obniżyć w pewien sposób energię, ona byłaby zielona, czy to jest, widzi pan taką przyszłość w Europie, żeby także tutaj produkować tą chemię, a nie tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych? Czy Chinach? w Azji, tak. I w Azji. Zdecydowanie, tak, tylko to wymaga akcji. Moim zdaniem zmienił się trochę świat, w którym operujemy, tak, i Europa i chemia europejska działa bardzo dobrze w świecie, który był przewidywalny, stabilny, mogliśmy poprawiać swoje procesy o 1-2% co roku, być coraz lepsi, skalować, zastanawiać się, jak to technicznie ułożyć, plus mieliśmy źródła taniej energii, a opłaty CO2, powiedzmy sobie, nie były na tym poziomie, na których są od paru lat, tak? Więc te obciążenia były dużo mniejsze, byliśmy konkurencyjni po prostu na świecie, a mieliśmy jednocześnie dobrą technologię, zakłady, które były zoptymalizowane i mogliśmy konkurować. Ale ten świat się zmienił, tak? Jak spojrzymy na ostatnie 3-4 lata, co się zmieniło? Zmienił się popyt, który trochę spadł w różnych branżach różnie, w Chinach na pewno też spadł, co spowodowało, że tam jest dużo więcej mocy eksportowych. Jak Chiny budowały swoje moce, które są nowe na to, żeby zaspokoić własne potrzeby, to nagle tych mocy się uwolniło. Mają też tańsze źródła energii. W wielu branżach Europa była eksporterem przez długi czas. Dzisiaj jest net importerem tych chemikaliów, więc automatycznie to daje zupełnie inny balans. A jak spojrzymy sobie na koszty, no to jesteśmy dużo drożsi po prostu. I to są rzeczy, które musimy fundamentalnie zadresować, bo i to widzimy coraz bardziej się napędza, tak? Firmy przetrwały ostatni rok, drugi, trzeci. Już się dużo procent zakładów zamknęło i mi się wydaje, że to się przyspiesza i będzie przyspieszało, bo po prostu ten bufor tej, powiedzmy, zaoszczędzonych zysków i tego, ile te firmy mogły na sobie pozwolić, się kończy, tak? I ten czas nam się też kończy, bo jak się zakład zamknie, to on już nigdy nie ruszy. Pamiętajmy o tym, że jak ten zakład się zamknie, ci ludzie odejdą, to już to nie wróci, tak? Więc jak będziemy tracić te moce produkcyjne i tą niezależność tak naprawdę w kluczowym sektorze i w kluczowych branżach, będziemy coraz bardziej uzależnieni od Chin i będziemy
nie będziemy mogli do tego wrócić, tak? To nie jest tak, że będziemy mogli do tych miejsc pracy, które są wysokiej jakości, wrócić za rok, drugi, trzeci. To nie wróci. To jedna kluczowa rzecz, bo pan powiedział, że świat się zmienił. Oczywiście wasz sektor wywróciła wojna w Ukrainie i to, co się wydarzyło wtedy związane z kryzysem energetycznym, ale z drugiej strony mamy też pewnego rodzaju przeorientowanie trendu związanego z globalizacją i raczej zamykanie się. I pytanie brzmi, czy Europa może także powinna tym trendem podążać i chronić tak kluczową branżę, jaką jest chemia i w pewien nie tylko wsparcie, ale wręcz interwencjonizm stosować tutaj, chroniąc własną chemię. Krótko do pana, a później przejdę do prezesa Pawła Bielskiego. Wydaje mi się, że Europa powinna zrozumieć, jakby uświadomić sobie, się daje rozumie, ale jakoś nie chce przejść do świadomości i z tego wiedzy skorzystać, że jakie są zasady konkurencyjne na świecie. My myślimy, że to my dajemy takie zasady i wszyscy będą z naszych tak wspaniałych zasad, które wymyśliliśmy, często są dobrze z zieloną transformacją, z tym, że będziemy wszystko zmieniać, że będziemy mieli ETS, który spowoduje, że się zdekarbonizujemy. Te pewne rzeczy są bardzo dobre, tylko one nie zmienią świata i nie zmienią tego, jak Chiny patrzą na świat, jak Indie patrzą na świat, jak Stany Zjednoczone patrzą na świat. Inne duże mocarstwa, które patrzą na niego trochę inaczej i one chcą rozszerzać swoją strefę wpływów, chcą wykorzystać to, że mogą to robić i wywierać na nas presję i tak naprawdę przejmować nasze rynki. I mi się wydaje, że to jest coś, dopóki nie zrozumiemy, że my gramy w jeden sport, a oni grają w trochę inny sport, tylko że zaczynamy przegrywać. Na tym samym boisku. Tak, na tym samym boisku i zaczynamy w nim po prostu przegrywać i odstawać, tak? I dopóki tego nie przełożymy na działania, to będziemy widzieli ten powolny, myślę, coraz szybszy upadek europejskiego przemysłu w ogóle, tak? No bo ciężko powiedzieć teraz nacjom, które się rozwijają, słuchajcie, teraz zróbcie wszystko zielone, będzie 3 razy drożej, ale będzie fajnie. W Indiach, myślę, czy w Ameryce Południowej, czy w Chinach nikt na to nie spojrzy normalnie i nie będzie podążał tym trendem, tak? Paweł Bielski z tym samym pytaniem, panie prezesie. Ja w pełni się zgadzam, w pełni się zgadzam z tymi tezami, które tutaj padły. My dużo, czy bardzo dużo nawet mówimy o tym, że przyczyną obecnego stanu rzeczy w chemii, przyczyną tych właśnie zamknięć, o których tutaj zostało powiedziane na samym początku, są regulacje. Regulacje, ponieważ one wpłynęły przede wszystkim na cenę energii. Cenę energii, tu przypomnę jeszcze, że chemia jest przemysłem energochłonnym. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, w chemii gaz jako nośnik energii często jest surowcem. Są grupy produktów, takie chociażby jak nawozy, gdzie cena gazu w koszcie wytworzenia nawozu to jest około 75%. 80% w zależności od ceny gazu. Czyli przeważający koszt wytworzenia produktu zależy od ceny surowca, którego nie mamy zbyt wiele w Europie, który historycznie zawsze był importowany, czy to ze wschodu. Była pewna przewaga cenowa, czy teraz mamy z innych kierunków i on jest bardzo mocno, jest dużo droższy. Inne, można powiedzieć, lokalizacje korzystają z dobrodziejstw. Tam, gdzie kiedyś były źródła wytwarzania gazu, nawet popatrzmy na Rosję, popatrzmy na Stany, dzisiaj budują się potężne fabryki. To samo dzieje się w Zatoce. Te kraje nie będą używały nawozów. Ten nawóz trafi między innymi do Europy, czyli obserwujemy potężny napływ produktu. Jeżeli popatrzymy też znów powodem na przykład wyłączenia części branż, a takim obszarem jest chociażby produkcja tworzyw. Mieliśmy bardzo silny w Europie przemysł produkcji ciągu poliamidowego. Odbiorcy, automotive, budowlanka, opakowania, można mnożyć. Patrząc nawet tutaj, wykładzina, to jest poliamid. I dzisiaj co się stało? 15 lat temu Chiny nie miały produkcji kaprolaktamu. Importowały w całości. Dzisiaj 15 lat temu to i samochodów nie produkowali, prawda? 67% mocy wytwórczych kaprolaktamu jest zlokalizowanych w Chinach. I ten świat się nie odwróci. Nawet gdybyśmy postawili taką tezę, jutro zawieszamy regulacje, jutro czy za tydzień, ale w bliskiej odległości, nie wrócimy do tamtego momentu. Musimy? Dobrze, tylko ja się zapytam, bo to jednak jest czarna wizja cały czas, a ja mam poważnych menadżerów, którzy zatrudniają tysiące ludzi, więc muszę o to pytać, to gdzie wy szukacie tej nadziei? Gdzie jest ta jaskółka? Gdzie jest ta nadzieja? W technologii, w zmianie przepisów,
w czymś jeszcze innym, w, nie wiem, odkryciu i wydobywaniu gazu łupkowego tutaj w Europie. Gdzie jej szukać? Należy popatrzeć wewnętrznie i zewnętrznie. Wewnętrznie oczywiście optymalizujemy się, ale nie spodziewajmy się, że tutaj będzie jakiś kamień filozoficzny czy przełomowa technologia, która spowoduje, że koszty, niezależnie od energii, spadną nam na łeb, na szyję, że będziemy ośrodkiem konkurencyjnym. Musimy podejść wewnętrznie do transformacji i nawet gdybyśmy, to co powiedziałem, gdybyśmy zawiesili regulacje, gdybyśmy zawiesili pakiet klimatyczny, to jestem przekonany, że przemysł chemiczny nie odejdzie od kierunku dekarbonizacyjnego. Stąd teza jest, pakiet klimatyczny, regulacje należy zmodernizować. Bo on był tworzony w zupełnie innych warunkach. Jak sobie patrzymy historycznie i popatrzymy na to, co się później zadziało. Kiedy był Green Deal? Green Deal był zrobiony w grudniu 2019 roku. W tym samym mniej więcej czasie w Wuhan już szalał COVID. I co mieliśmy w konsekwencji? W konsekwencji nie było żadnej refleksji nad tym, w jaki sposób to zrobić. A jednocześnie trwały, jaki sposób, czy w ogóle pochylić się nad korektą Green Dealu. Jednocześnie trwały prace nad prowadzeniem całego pakietu Fit for 55. Ten pakiet został ostatni, można powiedzieć, jego elementy wprowadzone w grudniu 2021 roku. W lutym 2022 roku nastąpiła wojna na Ukrainie. I znów szliśmy dokładnie tą samą drogą, patrząc jak się nam zmienił bilans energetyczny naszej części, bo mamy sankcje na Rosję i tak dalej, nie skorygowaliśmy tego wszystkiego. I tak jak powiedziałem, kierunek regulacyjny, on pozostanie. Natomiast dzisiaj regulacje dla całego przemysłu, w tym dla chemii, a chemia jako energochłonny to jest bardzo odczuwalne, mają aspekt karzący. My wydajemy potężne pieniądze na opłaty, właśnie na opłaty emisji dwutlenku węgla. To są Też duże kwoty, nie mamy żadnego wsparcia, z kolei w drugą stronę, wsparcia, żeby wzmocnić kierunek dekarbonizacyjny. Te wszystkie inwestycje pokrywamy, mówiąc kolokwialnie, z naszej kieszeni. Ja się tylko włączę a propos tych kosztów, bo mówimy o kosztach energii, które są olbrzymie, czy kosztach surowców, ale wracając do regulacji, ja takie czytałam też dane, BAS wydaje w tej chwili 2 razy tyle pieniędzy na dostosowanie się do jakby tych regulacji niż na badania i rozwój, tak? Czyli coraz, i to jest taka, to nie tylko my, bo generalnie jest taki trend w ogóle w Europie, że mówimy o tym, że technologie, co roku wydajemy mniej na rozwój. 8% w Europie spadły wydatki na badania i rozwój, tak? A jak popatrzymy na inne kontynenty, takie jak Chiny czy Stany, tam rosną te wydatki z roku na rok, coraz bardziej, tak? Oni coraz bardziej inwestują. Ja myślę, że to jest drugi jakiś taki temat, że jakby te kraje autorytarne, można powiedzieć, patrzą długoterminowo i teraz Chiny układają strategię na kolejne 10 lat, bo oni patrzą na 10 lat, a nie na, tak jak u nas, od wyborów do wyborów, tak? I w tej strategii 10-letniej określają strategiczne przemysły, między innymi. I jednym ze strategicznych przemysłów jest przemysł chemiczny. I oni zakładają strategicznie, że będą w ten przemysł inwestować i będą absolutnym liderem. Czego my absolutnie tutaj nie mamy, my tego nie widzimy. Także myślę, że tu jest też taka trochę perspektywa, zmiana trochę perspektywy. I wracając do tych kosztów jeszcze, o których Paweł wspomniał, to takie jakby gdzie by szukać tej jaskółki, jeśli mówimy już o tych jaskółkach, to takim trochę zrozumieniu tych naszych problemów przez władze, które te regulacje tworzą. I tak mówię, wtedy, kiedy został tworzony te podstawy Zielonego Ładu, pewnych rzeczy nie było, to prawda, pewne podstawy zostały stworzone, natomiast pewne rzeczy trzeba zrewidować. I dla nas pewnie takim najbardziej kluczowym tematem czy dla całego przemysłu energochłonnego, to jest temat tych ETS-ów, tak? Czyli tego systemu handlu emisjami, dlatego że wiemy, że co roku te darmowe przydziały są coraz mniejsze i tutaj jest duża dyskusja, żeby przesunąć to w czasie po prostu. Nie jesteśmy w stanie dodatkowy 1 miliard wydawać rocznie na zakup tych certyfikatów, tak? Nie jesteśmy w stanie w takiej sytuacji, kiedy przemysł, no ja nie wiem sobie powiedzieć, że tonie, ale jest w kryzysowej sytuacji, potrzebujemy, żeby nas coś już nie ściskał za gardło jeszcze bardziej, tak? Więc tu widzę jaskółkę nadziei, że ktoś się trochę obudzi i może zacznie myśleć bardziej strategicznie. Tak? Ja od ornitologii przejdę do filozofii i trochę tego kamienia filozoficznego, o którym pan prezes Bielski mówił.
pana prezesa Kamila spytam. No bo jeśli takie dane, jak tutaj cytowałem, jak pani Katarzyna Byczkowska też tutaj podaje, nie trafiają do polityków, to co może trafić? I pytam też dlatego, że wy jako Quemetica jesteście jednym z twórców, że się tak wyrażę, pewnego rodzaju porozumień polskiego przemysłu, apelującego o to, żeby paktu dla przemysłu, apelującego o to właśnie, żeby zmienić te przepisy. To co jeszcze mówić, co jeszcze podawać za przykład, jeśli nawet dane dotyczące 100 000 miejsc pracy, które wyparowały, nie trafiają? Że pozostaje mówić, uczestniczyć w tej dyskusji i próbować mieć realny wpływ na tych zasadach, jakie sobie określiliśmy w Unii, tak? Jakby i to trzeba, i my jako firma, i branża, i firmy, i nasz rząd powinien coraz aktywniej uczestniczyć, mieć wpływ na te regulacje, które dzieją się na poziomie Unii Europejskiej, tak? Jak nie będzie nas przy stoliku, no to nie będziemy mieli wpływ na to, gdzie to zmierza, tak? Mi się wydaje, że rok temu, o tej porze roku, rok temu byłem, mi się wydaje, bardziej pesymistyczny. Teraz widać, mi się wydaje, jakieś powoli przebłyski, jaskółki takiej narracji nawet, tak? Jeśli mówimy o firmy niemieckie branży chemicznej, w listopadzie zeszłego roku pierwszy raz taki list wysłały wspólny właśnie na temat tej sytuacji, tak? Rok temu jeszcze było tak, że nie wiem, czy to było, że może się wszystko odwróci, albo będzie nagle lepiej, a teraz już widać, że ta narracja się zmienia, tak? I te akcje się zmienią. Tak samo mi się wydaje w Niemczech, rząd też już widzi to. U nas rząd też mi się wydaje, że to widzi i rozumie zdecydowanie, bo my widzimy to w kosztach też energii, tak? Codziennej, elektrycznej, jak ona jest droga, tak? Więc to automatycznie się przekłada na portfele Polaków, tak? Te regulacje, które są na poziomie Unii Europejskiej, więc mam nadzieję, że takie inicjatywy jak Critical Chemical Alliance spowodują, że zobaczymy w końcu jakieś akcje, jakieś realne rezultaty i zaczniemy się poruszać trochę innym tempem, tak? Bo w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych widzimy, że te rzeczy mogą być bardzo szybko postanowione i podejmowane i wdrażane w życie, tak? I tam całe przemysły się zmieniają w zależności od tego, jakie są ramy dane i widzimy, że to ma ogromny wpływ, jak te gospodarki są konkurencyjne. No myślę, że my się powoli budzimy do tego. Ja liczę, że się obudzimy na tyle, że stwierdzimy, że jednak warto mieć nie tylko przemysł chemiczny, ale ogólnie przemysł w Europie, bo myślę, że go potrzebujemy. Tak samo chemia jest początkiem do przemysłu całego defense, więc wszystko, co produkujemy, gdzieś tam chemia jest, więc myślę, że to jest ważny dla nas sektor po prostu przyszłościowo, tak jak cały przemysł. I musimy sobie to uzmysłowić, że żeby produkować coś w Europie, musimy być konkurencyjni i żeby być konkurencyjni, musimy zaadresować rzeczy, które sami sobie trochę sprawiliśmy, tak? To, że teraz bierzemy gaz ze Stanów, przyjeżdża z Bliskiego Wschodu, tego nie zmienimy, ale to, że sami płacimy sobie jeszcze dodatkowe opłaty, CO2, regulacje ponad to jest już nasz wybór, tak? A sprowadzamy i tak te towary i tą chemię z Azji, gdzie takich opłat nie ma. Paweł Bielski chciał... Jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać, bo my tak często w naszej retoryce przekładamy. Pakiet klimatyczny, Bruksela, już mówię w cudzysłowie, czyli poziom unijny. Ale w ciągu ostatniego czasu też kilka mechanizmów zostało wprowadzonych, które mają na celu uchronić przemysł. I wracamy teraz na podwórko krajowe, bo mówimy tutaj o implementacji tych rozwiązań, które już zostały zaaprobowane. To są oczywiście rozwiązania raczej krótkoterminowe, które mają pomóc dziś przemysłowi, ale byłby czas na to, żeby poszukać rozwiązań systemowych. Jeżeli popatrzymy na przykład na cenę energii dla przemysłu w grudniu, osiągnęliśmy pewien sukces. Udało się wywalczyć, że wróciła możliwość dopłat do kosztów pośrednich, czyli do kosztów emisji energii, którą kupuje przemysł. Dla dwóch przemysłów, dla przemysłu organicznego i przemysłu nawozowego. Czekamy, kiedy to zostanie zaimplementowane w kraju. Jest mechanizm CISAF-u. Pod koniec zeszłego roku Niemcy skorzystały z tego mechanizmu. My dalej czekamy. Kolejnym takim elementem, który dla nas, jako dla producenta nawozów, będzie w niedalekiej przyszłości bardzo, bardzo odczuwalny, to jest dyrektywa RED III. Ona nakłada, w ogóle nawet nie tylko nakłada, ale poprzez nałożenie obowiązku
stosowania 42,5% od 30 roku zielonego wodoru, ona kompletnie zmienia kształt naszego biznesu. Nie można. Teraz jak popatrzymy na realność i wiemy, że tego tutaj w Polsce nie wyprodukujemy tej ilości, musimy wyłączyć nasze wytwórnie amoniaku i zamiast gazu importować zielony amoniak bądź niebieski amoniak. Rozwiązanie dość karkołomne, bo na rynku w tych ilościach, gdybyśmy popatrzyli na zapotrzebowanie Europy, tego nie ma. Okej. I tutaj wracam jeszcze znów do lokalnego podwórka. Mamy dyrektywę RED 3, był termin na zaimplementowanie tych przepisów do prawa polskiego. Ten termin został przekroczony. Cały czas jesteśmy w dialogu i liczymy, że tutaj można powiedzieć, nasz ustawodawca przychyli się do naszych postulatów i jest możliwość obniżenia tych poziomów. Dobra. Tak, żeby to było w jakiś sposób akceptowalne przez nas i powiedzmy już kolokwialnie do zniesienia przez nas. Bardzo dużo mówiliśmy o przepisach. Ja bym chciał się skupić. Pan mówił że kamienia filozoficznego się nie wymyśli, ale może jednak gdzieś w technologii jest nadzieja. I tutaj do prezesa Zielińskiego się zwrócę z pytaniem, no czy wy widzicie gdzieś jeszcze szansę na to, żeby no może nie kamień, ale kamyczek chociaż. No oczywiście, taki pierwszy z brzegu przykład, czyli symulacja, tak? Symulacja procesów produkcyjnych, dzięki czemu możemy rozwijać produkt, tak? Ulepszać go, zmniejszać koszty. Na przykład platformy dzisiaj, też mamy w portfolio taką platformę dla researcherów. Mamy akurat platformę dla researcherów w branży farmacji, ale w farmacji wejście z produktem na rynek to jest średnio 10 lat. Musimy to skrócić jako społeczeństwo do 2 lat, po to byśmy mogli mieć większe sukcesy w lekach onkologicznych czy innych. I tutaj analogia z przemysłem chemicznym jest dość duża. To też pewne produkty, które są potrzebne tu i teraz na rynku, czyli tak zwany time to market, możemy osiągnąć dzięki symulacji właśnie produkcji. Tutaj patrzę na pana prezesa, bo z Quementico mamy taki projekt, symulacja linii produkcyjnej sody kaustycznej, gdzie ten balans energii i masy jest bardzo ważny. Tam te główne koszty to jest para, tak? Para wodna. I dzięki takiej symulacji jesteśmy w stanie optymalizować. To jest akurat na tym przykładzie, to jest, jeśli dobrze pamiętam, 240 000 linii matematycznych, 400 000 rachunków różniczkowych, także taka, bym powiedział, matematyczna kwestia, ale chodzi o to, by stworzyć cyfrowego bliźniaka produkcji, tak, czyli procesu produkcyjnego i starać się właśnie go ulepszać, tworzyć produkty sprawniej, efektywniej i tak zwany time to market, żeby one były, kiedy mamy na to popyt, żebyśmy je mogli produkować dzięki właśnie narzędziom technologicznym, dzięki software'owi, dzięki też sztucznej inteligencji, która może zajmować się predictive maintenance, czyli analizowaniem naszych instalacji i wchodzeniem serwisantów, czyli robienie pewnych upgrade'ów wtedy, kiedy jest to niezbędne, a nie kiedy kalendarz jakby o tym mówi. Już kwestie, nie wiem, szkoleń, czyli takiego powiedzmy uniwersum, czy metaversum, w którym możemy szkolić pracowników na symulacjach, na tych wirtualnych bliźniakach całych instalacji, kwestie właśnie szkoleń i tak dalej. I ja z uwagi na wcześniejsze obowiązki, które miałem w firmie, byłem często w firmach rafineryjnych, też chemicznych w Chinach, gdzie te inwestycje czyniono w przeciągu ostatnich 2 dekad właśnie w technologię. To można powiedzieć było łatwiejsze w tym sensie, że było bardzo dużo greenfieldów, tak, najnowocześniejszymi technologiami, ale widziałem, jak na przykład wygląda proces szkoleniowy personelu, tak, to wygląda praktycznie jak w przemyśle lotniczym, tak, gdzie mamy całe symulacje linii, całe symulacje laboratoriów, gdzie pracownicy też są szkoleni i cały czas trzymani w odpowiedniej jakości tej wiedzy. Dobrze, ja jedną rzecz jeszcze tutaj zauważę. Bardzo ciekawy jest raport PKO dotyczący polskiej chemii i tam jest zaznaczone, że polska chemia to jest sektor, który najszybciej zmienia się, jeśli chodzi o zieloną transformację. I że najwięcej nakładów idzie właśnie na sektor chemiczny. No wynika to z tego, że no to tak, tam po prostu takie nakłady są potrzebne i jak się coś w chemii robi, to pieniądze są też olbrzymie. Natomiast no spytam u was, jak to wygląda. Macie kilka branż, działacie w kilku branżach. Jak to wygląda i jakie mogą być korzyści, jeśli się taką transformację energetyczną przeprowadzi? Bo przecież te przepisy unijne
nawet jeśli je zliberalizujemy, zmienimy i tak dalej, no to one i tak w pewien sposób zawsze będą dążyły do tego, żebyśmy mieli no, bardziej zielony ten przemysł niż czarny. I zdecydowanie za tym jesteśmy i my wszyscy tutaj siedzący musimy wykonywać tą pracę, tak? Musimy się poprawiać, digitalizować i to i my to będziemy robić, tak? I to mi się wydaje, że każdy tutaj może powiedzieć, że te firmy to robią i będą robić i ta presja powoduje, że robimy to jeszcze szybciej, tylko no nie da się, tak powiem, grać z grawitacją, tak? Nie możemy jakby, nie wygramy z grawitacją, nie polecimy, tak? Sami my nie polecimy bez samolotu. Potrzebujemy tego, co nam pozwoli też to dalej robić. Tak samo jest z transformacją energetyczną, tak? Pamiętajmy, że to są ogromne inwestycje. Wymaga to przewidywalności na wiele lat do przodu i wymaga posiadania tych środków na inwestycje, tak? Dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, gdzie musimy balansować tym, że mamy rynek, jaki mamy tą presję, poprawiamy się, szukamy efektywności, wdrażamy różne programy, upraszczamy organizację, szukamy poprawy technologii i jednocześnie musimy robić duże inwestycje w nowe źródła energii, które będą bardziej zielone i do których mamy pewność, że się spłacą, tak? Więc my patrzymy na to w naszym największym zakładzie sodowym w Inowrocławiu. No to jest po pierwsze instalacja termicznego przekształcania odpadów. Wiemy, że to jest też problem odpadów, jest w Polsce, więc wierzymy, że ta instalacja po prostu ma ogromny sens i jest najtańszym źródłem energii, jeśli chodzi o parę czy energię elektryczną. Nie ma tańszych źródeł, a tych instalacji w Polsce dzisiaj brakuje. To jest skądinąd inny temat. Plus po drugie inwestujemy w biomasę, w konwersję kotła na biomasę z węgla, co pozwoli nam obniżyć nasze emisje o 200 000 ton. Znowu trzeba, ten rynek biomasy i te inwestycje to nie są małe kwoty, to jest inwestycja 300 milionów złotych, która musi się też zwrócić. Potrzebujemy tej przewidywalności i tej stabilności, tak? I wiedzieć, że będziemy dalej w biznesie, tak? Więc to trzeba wiele tych czynników zważyć i jednocześnie inwestować w odpowiednie technologie, w które się inwestuje na dziesięciolecia, tak? Jak się zrobi taką konwersję czy instalację, no to liczymy, że ona będzie chodzić przez kolejne 20 lat, tak? I poprawiać naszą zyskowność. To są ogromne projekty, tak? No ale musimy to robić i my to robimy, bo bez tego wiemy, że nie będzie tej przyszłości, tak? Nawet jak sobie powiemy, że na krótki termin damy sobie trochę przestrzeni z regulacjami, z obciążeniami, to musimy znajdować te źródła, które są konkurencyjne, te technologie, które są konkurencyjne globalnie i musimy być po prostu tańsi tutaj niż jak produkt przyjedzie z Chin plus koszt transportu i tu dojedzie, tak? Jednocześnie no musimy napędzać i szukać nowych biznesów, tak? To jest dla nas ważny punkt, że mamy biznesy, dbamy o nie, żeby one się rozwijały, ale musimy szukać tej dywersyfikacji też i nowych rzeczy, tak? Nie stać w miejscu, bo dzisiaj jak patrzymy na chemię, to nowych inwestycji w Europie nie ma. Zwijają się, tak? Nie ma żadnych nowych inwestycji w Europie. Możemy sobie to chyba szczerze powiedzieć, że nie ma praktycznie żadnych nowych instalacji, które powstają. Jest, że tak powiem, cały czas capex na utrzymanie instalacji, chociaż też przesuwany w czasie i ograniczany, więc to będzie problem też, który do nas przyjdzie. My szukamy też, jakie są nowe technologie, które możemy robić, tak? Mamy Smart Fluid, który zainwestowaliśmy spin-off z Politechniki Warszawskiej, rozwijamy materiał balistyczny do ochrony, który jest zupełnie nowym produktem, unikalnym, na który mamy patenty, patrzymy dalej, robimy Chemetica Challenge z uczelniami, szukając rozwiązań, programów też technologicznych na uczelniach i też szukając nowych pomysłów, tak? Bo widzimy, że ten potencjał jest ogromny, który też jest niewykorzystany, tak? 2 dni temu pojawił się taki fajny raport IMF porównujący Polskę do Korei na wzrost, tak? Gdzie ten wzrost gospodarczy był taki sama, liczba patentów, że tak powiem, tam jest setki razy większa, tak? Setki czy tysiące razy większa niż to, co mamy w Polsce, tak? Więc jakby to są te rzeczy, które też widzimy, że jest potencjał i musimy robić, żeby znajdować te kolejne nisze, tak? Technooptymistką jest także Katarzyna Byczkowska? Ja jestem w ogóle optymistką z natury, także techno pewnie też. Natomiast tak może wracając do tego, co tutaj Kamil powiedział a propos
tych naszych zobowiązań. Ja myślę, że ja podkreślę również, że my wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego osiągnięcia zero emisyjności i do wypełnienia założeń tego Zielonego Ładu, także nikt absolutnie i zresztą też wierzymy w to, że to ma sens i to tędy jest droga. Bardziej chyba chodzi o tą drogę, jak i kiedy i kolejne elementy, także to jest jeden postulat. Natomiast tak a propos technologii też, to tak wracając do tego Zielonego Ładu i założeń Zielonego Ładu, to też taki argument, że to nie same zło, to też taki, że wiele nowych rozwiązań czy technologii powstało dzięki temu, że jest takie dążenie do zeroemisyjności i nie wiem, no, ten CCS, czyli Carbon Capture Storage, tak stąd się wziął. U nas jedna z technologii, którą opracowaliśmy, to jest na przykład to, żeby krakery parowe zasilać energią elektryczną, również zieloną energią, tak? To taki kolejny pomysł. Później hydroliza czy piroliza metanu, czy hydroliza wody, gdzie zielony wodór redukujemy w jakiś nowatorski sposób. Więc to dużo jakichś różnych rzeczy, które powstaje, jakby dużo innowacji, które się pojawia, tak? Które służą nam, oczywiście jako przemysłowi chemicznemu, ale też mogą służyć innym przemysłom. I tutaj też różne rozwiązania, współpraca z klientami różnymi, którzy też przychodzą i szukają rozwiązań. I dzięki tej współpracy naprawdę tworzy się różne ciekawe, nowe technologie, nowe produkty, nowe rozwiązania i tak dalej. Także to jest ta wartość dodana jakby tego tematu całego zielonego, gdyż generalnie wszystko można, wszystko fajnie, tylko pytanie jak, jakby żeby zrozumieć też, jak to można zrobić w sposób rozsądny, tak, żeby podchodzić do wszystkiego rozsądnie, ekonomicznie, słuchając wyzwań, upraszczając pewne rzeczy, ale mówię, wszyscy jesteśmy na tak, jeśli chodzi o to. Jeśli mogę, przede wszystkim nie represyjny, bo dzisiaj mamy system represyjny. Właśnie to, co powiedziała kilkanaście minut temu Katarzyna. Ścinamy R&D, ścinamy pewne działania rozwojowe z udziałkami, ścinamy capeksy po to, żeby zapłacić właśnie podatek. Aha. Tą ścieżką i tak jako chemia będziemy spiralę, można powiedzieć, która się samo nakręca i trudno z niej jeszcze bardziej Ale wyjść. Zapomniałem w jednym tylko zdaniu to, co Katarzyna powiedziała o tym, na ile ważne jest w tworzeniu tych innowacji takie partnerstwo, tworzenie różnych platform, ale też pewne aliansy. My mamy w naszej produkcji bardzo dużo plastiku, nie? Sterowniki, jakieś falowniki, wyłączniki, tego typu elementy, które są bardzo mocno skalowalne, wykorzystują plastik. Do 2030 roku mamy zobowiązanie, które podjęliśmy, być zeroemisyjni jako firma, a do 2050 nasi dostawcy również komponentów będą zeroemisyjni. Stąd na przykład z BASF mamy taki alliance do stworzenia właśnie takiego całego portfolio różnych obudów, elementów plastikowych, które będą wykorzystywane w tych naszych rozwiązaniach, już uwzględniając kwestie zeroemisyjne. Także każdy biznes jest też nakręcany w jakieś w części regulacjami. Ważne, żeby nie było opresyjne, aby zachęcające. Natomiast część tego przemysłu też na pewno będzie przechodziła transformację, tak jak widzimy, przemysł samochodowy przechodzi transformację. Niektórzy producenci zweryfikują swoje portfolio, zweryfikują swój biznes model również. Jesteśmy w takich czasach transformacji, gdzie będzie się dużo działo i po prostu rozwijać się będą ci najbardziej innowacyjni, ci najbardziej technologicznie zaawansowani i ci, którzy też mają właściwy biznes model. Nie? Tutaj mówię, według mnie chemia nie jest lokalnym biznesem, to jest biznes globalny, przynajmniej regionalny. Także jest dużo szans. Wydaje mi się, że mimo wszystko więcej niż zagrożeń. Dziękuję bardzo za te jaskółki w szczególności i poszukanie ich gdzieś tam. Trochę ponarzekaliśmy, pokazaliśmy parę kierunków, parę problemów, ale mam wrażenie, że to była dosyć taka budująca rozmowa. Dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję Dziękuję. bardzo.